Przez 88 dni telefon był dla wielu Irańczyków atrapą życia. Miał ekran, aplikacje, ale nie dawał normalnego kontaktu ze światem. W kraju nie dało się normalnie pracować, prowadzić sklepu. Nie dało się zadzwonić do rodziny za granicą. Irańczycy słyszeli od Trumpa, żeby wychodzić na ulicę, bo nadeszła ich godzina wolności. A w kraju dostali szlaban na internet, więcej służb na ulicach, więcej zatrzymań i więcej strachu. W tym odcinku opowiadam Ci, kto teraz, w 3 miesiące po rozpoczęciu wojny USA-Iran, tak naprawdę rządzi w Teheranie oraz o tym, kto płaci największą cenę za wojenne eskapady Donalda Trumpa. Jest czwartek, 4 czerwca 2026 roku. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. 28 lutego USA i Izrael uderzyły na Iran. Już pierwszego dnia nalotów zginął Ali Khamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu, czyli najważniejszy człowiek we władzach w tym kraju. Jego następcą został syn, Mojtaba Khamenei. Ale wojna przyniosła też inne przetasowania. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że teraz najważniejsze decyzje w Iranie zapadają już nie wśród duchownych ajatollahów, ale u strażników rewolucji i w służbach, czyli w wojsku i w bezpiece. Dlaczego to ważne? Bo to najbardziej radykalny element tej układanki w Teheranie, a dla zwykłego Irańczyka oznacza to jeszcze więcej kontroli, represji i ścigania obywateli. Zacznijmy od telefonu, bo telefon jest lepszy niż cała mapa instytucji. Wyobraź sobie, że państwo wyłącza Ci nie tylko Facebooka i Instagrama, wyłącza Ci Twój sklep, kalendarz dostaw, płatności i kontakt z córką w Londynie czy z synem w Berlinie. I mówi, że to dla Twojego bezpieczeństwa. A przecież internet to już dawno nie jest luksus. Także w Iranie internet, choć od lat cenzurowany, to praca, rodzina, mały biznes. Ale czasem także jedyny sposób, żeby sprawdzić, czy ktoś bliski żyje. Tymczasem internet był odcięty w zasadzie przez większość 2026 roku w Iranie. Najpierw z powodu antyrządowych protestów w styczniu, a potem gdy Stany Zjednoczone spuściły na Teheran pierwsze bomby. Odcięcie sieci kosztowało gospodarkę 30-40 milionów dolarów dziennie. Około 10 milionów miejsc pracy w Iranie zależy od łączności. Czyli człowiek może w ogóle nie interesować się polityką. Może sprzedawać ubrania, prowadzić treningi online, pakować paczki. I nagle państwo wyciąga mu wtyczkę z życia. Dostęp do internetu zaczął być powoli przywracany, ale to nie znaczy, że wróciła wolność, bo tej nigdy w Iranie nie było. Dzisiaj sieć jest słaba, filtrowana i niestabilna. W jednym miejscu działa, w drugim nie. Jedni mają dostęp, inni kombinują. Jedni korzystają z uprzywilejowanych rozwiązań, inni płacą za VPN-y albo ryzykują znacznie bardziej. Bo internet to w Iranie smycz. Państwo może ją poluzować, ale może też zacisnąć i powiedzieć: dostaniesz dostęp, jeśli jesteś właściwą osobą, z właściwą zgodą i właściwym poziomem lojalności. A internet to w Iranie dopiero pierwszy poziom. Ten sam mechanizm dotyczy sądów, więzień, ulicy i strachu. By zrozumieć, jak działa system władzy w Iranie, trzeba cofnąć się do 1979 roku. Ówczesna rewolucja zmiotła z planszy rządzącego krajem proamerykańskiego szacha na rzecz szyickich duchownych. Od tego czasu na szczycie władzy stoi nie premier, nie prezydent, a duchowny, czyli najwyższy przywódca. To on jest najważniejszą osobą w państwie. Odpowiada za wojsko, bezpieczeństwo i strategię wojny oraz pokoju. Ale Iran nie jest piramidą. To jest zestaw połączonych grup wpływu. Kler, czyli ajatollahowie, dają religijną pieczęć do każdej decyzji. W końcu Iran jest teokracją, czyli republiką opartą na religii, szyickiej wersji islamu. Ale oprócz duchownych są też strażnicy rewolucji. To jest osobna, elitarna jednostka wojska. To nie są zwykli żołnierze. To jest jednostka stworzona po rewolucji, żeby pilnować całego układu. Mają żołnierzy, służby, wpływy polityczne i przede wszystkim mają w ręku najważniejsze gałęzie gospodarki, takie jak ropę. I mają bardzo dużo kasy. To taka trochę bezpieka, która kontroluje nie tylko społeczeństwo, ale i gospodarkę. Mechanizm jest bardzo czytelny. Jest państwo, jest ideologia, są mundury, służby, więzienia. I jest obywatel, który ma wiedzieć, że jeśli przekroczy tę niewidzialną linię, ktoś po niego przyjdzie. Do tej pory w Iranie istniała pewna równowaga. Niedemokratyczna, brutalna, no ale jednak równowaga. Kler dawał świętą pieczęć. Prezydent
zazwyczaj marionetka, dawał twarz. Strażnicy dawali realną siłę. Ale po śmierci Alego Chameneiego ta równowaga wygląda już zupełnie inaczej. Mochtaba Chamenei formalnie przejął stanowisko, ale nikt do końca nie wie, gdzie jest, czy został poważnie, czy tylko lekko ranny w amerykańskim ataku, czy to on wydaje polecenia, czy może ktoś za niego. Nie ma już tej samej pozycji i tego samego ciężaru, który miał jego ojciec po dekadach rządzenia krajem. Bo nawet nie jest ajatollahem, ale duchownym średniego poziomu. Nie ma autorytetu swojego ojca, bo zawsze był w jego cieniu. Dlatego najważniejsze pytanie brzmi, czy to aby najwyższy przywódca naprawdę rządzi krajem? I tu dochodzimy do sedna. Iran formalnie ma przywódcę w turbanie, ale coraz więcej władzy mają ludzie w mundurach. W Iranie mundur zjada obecnie turban. Bo władza to nie jest tylko tytuł. Władza to przede wszystkim wpływ. Liczy się to, kto wyłącza ludziom wtyczkę do internetu, kto decyduje, czy Iran znów zamyka cieśninę Ormus i pokazuje Trumpowi środkowy palec, kto decyduje o pacyfikacji ulicznych protestów, kto decyduje o licznych wyrokach śmierci w Iranie. Do tej pory wszystko musiał zatwierdzić duchowy przywódca. Teraz, według doniesień zachodnich mediów, strażnicy rewolucji o wielu rzeczach decydują sami. I wiele wskazuje, że tak już zostanie. Że jednym z najważniejszych skutków wojny Trumpa nie będzie wcale zapowiadana przez niego wolność dla Irańczyków, ale jeszcze większe trzymanie za gardło ludzi przez wojsko. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. I teraz wróćmy do człowieka, bo można zapytać, co mnie obchodzi, czy w Teheranie rządzi turban czy mundur. Ano, obchodzi, bo mundur rządzi inaczej niż turban. Kler potrzebuje opowieści o religii, rewolucji, moralności i wspólnocie. Aparat bezpieczeństwa potrzebuje kontroli. To nie znaczy, że w Iranie duchowni przestali mieć znaczenie. Nie. Oni dalej dają twarz temu systemowi. Ale kiedy państwo wchodzi w tryb wojenny, rośnie władza wojska. Ja sam widziałem to w Iranie bardzo konkretnie. Był rok 2017, kończyła się pierwsza kadencja prezydenta Rouhaniego. To był człowiek uchodzący za umiarkowanego, czyli to nie był irański zamordysta. Umiarkowani mieli wtedy sporo władzy. Oczywiście Iran wtedy nie był wolnym krajem. Kobiety nadal musiały nosić chusty, istniała cenzura i okryta złą sławą policja obyczajowa. Czyli ludzie, którzy mogą cię zamknąć do więzienia za to, że łamiesz przepisy religijne. Na przykład masz za krótką spódnicę albo nie do końca zakryte włosy. Ale wtedy, w 2017 roku na ulicach Teheranu czuło się odwilż. Młode Iranki same mówiły mi, że jest lepiej, bo mogą spotykać się w miejskich parkach, mogą swobodnie chodzić po mieście, a policja obyczajowa jest, ale jakby jej nie było. Nie wtrąca się za bardzo. Minęło 5 lat. Do władzy wrócili twardogłowi. I pewnego dnia w 2022 roku policja obyczajowa zakatowała na śmierć w radiowozie pewną młodą dziewczynę za to, że nie miała prawidłowo związanej chusty. Tak, dobrze pamiętasz, to była Mahsa Amini, młoda Kurdyjka z Iranu. Po jej śmierci tysiące Irańczyków wychodziły na ulicę, a władze miały poważne kłopoty, ale ostatecznie zdusiły protesty. Widzisz różnicę? Zaledwie 5 lat wcześniej o Mahsa Amini nikt by nawet nie usłyszał, bo nikt by się jej nie czepiał za niezawiązaną chustę. 5 lat później służby pobiły ją na śmierć, bo wtedy, w 2022 roku, twardogłowi mieli największą władzę i mogli robić to, co chcą. Dzisiaj jest podobnie. Jeśli ktoś w Iranie wierzył Trumpowi, że wojna przyniesie Irańczykom swobodę, to właśnie widać, jak bardzo się pomylił. Iran już wcześniej był państwem, które wieszało ludzi na ogromną skalę. W 2025 roku Iran wykonał co najmniej 2159 egzekucji. Więcej było tylko w Chinach. Irańczycy często przechodzą przez przesłuchania, izolacje, wymuszone zeznania, procesy trwające czasem kilkanaście minut, bicie, przemoc i strach. Organizacje praw człowieka od lat opisują tortury, złe traktowanie, izolację, bicie, przemoc seksualną, wymuszone zeznania, no i procesy, które procesami są tylko z nazwy. Ale i protesty w Iranie nie są niczym nadzwyczajnym. Był 2009 rok i zielony ruch po wyborach. Był 2012 rok i protesty po załamaniu Riyala. Były protesty 2017-2018. Był krwawo stłumiony listopad 2019. I był 2022 rok, po śmierci Mahsa Amini. Co kilka lat ludzie wychodzą na ulicę, bo mają dość biedy, kłamstwa, korupcji, chusty narzuconej siłą, policji obyczajowej, więzień i życia pod butem. A państwo zwykle odpowiada podobnym zestawem narzędzi.
Najpierw mówi, że to spisek, potem wysyła służby, potem odcina internet, zaczynają się zatrzymania, wymuszone zeznania, sądy, więzienia i egzekucje. Tak było też w tym roku, jeszcze przed wojną, gdy po załamaniu się gospodarczym na ulicę wyszli kupcy z Teheranu. Media mówiły, to będzie nowa rewolucja. Trump mówił, dawajcie, obalcie władzę. A władze mówiły, spokojnie, zaraz wszystko wróci do normy. I wróciło, kosztem tysięcy zabitych i uwięzionych. Jak zawsze. I dlatego pytanie, czy teraz rośnie władza strażników rewolucji, nie jest teoretyczną rozkminką nerdów od geopolityki. Bo jeśli rośnie władza bezpieki, rośnie ryzyko, że następna Mahsa Amini nie spotka już funkcjonariusza, który jej odpuści, tylko system, który uzna, że musi dać wszystkim przykład. Teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoim zdaniem wojna USA-Iran rzeczywiście wyzwoli ludzi? Czy może Irańczycy będą mieli jeszcze gorzej? Napisz w komentarzu jedno słowo: wolność albo reżim. A jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć, co naprawdę dzieje się na świecie i dają Ci więcej niż to, co słyszysz w mediach, koniecznie powiedz o nas swoim znajomym i zostaw nam subskrypcję. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Zobacz teraz 3 powody, dla których ludziom w Iranie żyje się jeszcze gorzej niż kilka miesięcy temu. Po pierwsze, gospodarka i reglamentowany internet. Irańska gospodarka od dawna już ledwo się trzyma. Tuż przed tą wojną było dramatycznie źle. Wartość waluty jest zerowa, ludzi nie stać na jedzenie, muszą oszczędzać albo kombinować. A kiedy nie masz internetu, to nie tylko nie masz normalnego prawa do łączenia się ze światem. Masz dostęp, który państwo może przydzielić, zabrać, spowolnić albo sprzedać uprzywilejowanym. I jeśli twój biznes zależy w dużym stopniu od internetu, a tak jest również w Iranie, to masz problem kolejny. Po drugie, represje dostają wojenne opakowanie. Iran nie zaczyna represji od zera. No to nie jest państwo, które nagle po wojnie odkryło więzienia, tortury czy szubienice. To jest państwo, które już wcześniej wieszało ludzi masowo, tłumiło protesty, wymuszało zeznania i karało rodziny za to, że nie chciały milczeć. Wojna daje takiemu państwu nowy język. Już nie trzeba mówić tylko złamałeś prawo. Można powiedzieć pomagasz wrogowi. A wtedy wszystko robi się prostsze dla bezpieki. Dowód? Od początku wojny z USA w Iranie aresztowano ponad 6 000 osób i wykonano co najmniej 39 politycznych egzekucji. Wojna wcale nie przeszkodziła aparatowi represji. Ona go jeszcze wzmocniła. I po trzecie, pieniądze płyną tylko do tych, którzy są przy władzy. Spójrz na te informacje z tygodnika The Economist. Wynika z nich, że w czasie wojny irański przemysł naftowy, czyli pieniądze z ropy, wcale nie zwolnił. Iran wciąż eksportuje ropę, a pieniądze idą do tych, którzy kontrolują tę dziedzinę życia, czyli do strażników rewolucji. Mają więcej władzy, więcej wpływów, a kasa jest co najmniej taka sama jak wcześniej, mimo wojny. I tu widać niesprawiedliwość tej historii. Jednym odcina się rozmowę z rodziną, drudzy mają specjalne kanały. Jednym pada sklep internetowy, drudzy zarabiają na ropie, transporcie i wojennej gospodarce. Jednym państwo mówi, nie możesz wejść do globalnej sieci. Drudzy mają dostęp, konta, pozwolenia i immunitety. Bo Iran to kraj, w którym ciężar wojny spada na zwykłego człowieka, a narzędzia wojny wzmacniają tych, którzy już mieli władzę. Czego w tej historii nie wiemy? Przede wszystkim nie wiemy, kiedy skończy się wojna i czy nie wydarzy się coś, co radykalnie zmieni sytuację w Iranie. Choć szczerze powiedziawszy, szanse na zmiany są niewielkie. Jeden z ekspertów mówił mi niedawno, że patowa sytuacja między USA i Iranem nie polega na tym, że nikt nie wie, jak wyjść z wojny. Jest znacznie gorzej. Obie strony już potrafią poruszać się w wojennych warunkach i nie mają już powodu, by musieć kończyć wojnę. Czyli takie zawieszenie, niby rozejm, ale co jakiś czas ataki, może trwać jeszcze miesiącami. To wszystko oznacza, że strażnicy rewolucji mają ogromną władzę i wpływy, a raz zdobytej władzy się nie oddaje. Czego jeszcze nie wiemy? Czy będą przywracać większy niż obecnie dostęp do internetu? Czy ludzie będą mogli normalnie prowadzić swoje biznesy i rozmawiać z rodzinami za granicą? Czy zatrzymani w więzieniach będą wychodzić na wolność? Czy procesów politycznych będzie mniej? Odpowiedź na te pytania chyba jednak będzie brzmiała nie. Nie wiemy, co naprawdę dzieje się z Moctabą Hameneim. Ale jak możesz się przekonać w tym odcinku, to tak naprawdę nie ma chyba dla Irańczyków większego znaczenia. No i nie wiemy najważniejszego. Czy w tym systemie ktoś ma jeszcze siłę powiedzieć strażnikom rewolucji dość? Ja takiej osoby nie widzę. Widzę za to mundur, który zjada turban. To jest największy paradoks tej sytuacji. Wojna, którą wywołał Donald Trump, dała irańskim władzom jeszcze więcej paliwa, by trzymać ludzi pod butem. Ale to nie znaczy, że Irańczycy nie chcą wolności. Właśnie chcą.
I dlatego ta historia jest tak bolesna, bo człowiek może nienawidzić własnego reżimu i jednocześnie bać się wojny, która daje temu reżimowi nowy pretekst do represji. Może chcieć końca ajatollahów i jednocześnie widzieć, że po bombach więcej władzy dostaną ludzie w mundurach. Może słyszeć z zewnątrz: powstańcie, teraz jest wasz moment. A w domu widzieć telefon, który nie działa, sąsiada, którego zabrano i rodzinę, która mówi: nie wychodź, bo nie wiemy, kto nas obserwuje. Dlaczego tak się dzieje? Bo Mochtaba Chamenei tylko formalnie rządzi Iranem, ale wpływ na to, co dzieje się w kraju, mają przede wszystkim służby, strażnicy rewolucji i aparat bezpieczeństwa. I dlatego najbardziej przegranym w tej historii jest zwykły Irańczyk. Ten, któremu najpierw obiecywano wolność, potem wyłączono internet, potem pozbawiono środków do życia, a na końcu kazano mu uwierzyć, że jeśli chce oddychać, musi poprosić o zgodę tych samych ludzi, którzy trzymają rękę na przełączniku. A teraz pytanie do ciebie. Co stanie się z Iranem, gdy wojna się skończy? Ludzie dostaną wolność czy nowy kaganiec? Napisz w komentarzu jedno słowo: wolność albo kaganiec. A jeśli ten odcinek pomógł ci zrozumieć, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią irańskiej polityki, zostaw subskrypcję i wyślij to komuś, kto powinien to zobaczyć. W tym wszystkim bardzo mało mówiliśmy o gospodarce. Jeśli zatem masz niedosyt, zajrzyj do innego naszego odcinka, w którym tłumaczę ci, dlaczego cieśnina Ormus jest tak ważna nie tylko dla odległego Iranu, ale także dla ciebie. Zostawiam tu odcinek, który pokaże ci, dlaczego tak naprawdę płacisz dzisiaj więcej za paliwo. Link widzisz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.